Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. W połowie sierpnia 2026 roku odwiedziłem dwa budowane fragmenty drogi ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa. Można śmiało powiedzieć, że są to teraz najbardziej spektakularne budowy w Polsce. Na odcinku z Rzeszowa do Babicy znajdować się będą m.in. dwa tunele długości ponad 2 km drążone pod górą, natomiast na fragmencie od węzła Babica do Jawornika znajduje się mnóstwo estakad, w tym ta, która bije wszelkie rekordy, jeśli chodzi o jej długość, wysokość, długość pojedynczego przęsła, długość pali itd. Pierwotnie miał to być jeden materiał, ale z racji wielu szczegółów, które będą w materiale oraz wywiadów, będą to dwa oddzielne materiały. W tym filmie zostanie przedstawiony fragment od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica, natomiast w kolejnym materiale od węzła Babica do wsi Jawornik. Zapraszam. Budowana droga ekspresowa S19 wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju to ogromny projekt nie tylko polski, ale również europejski, którego nazwa to Via Carpatia. Trasa zacznie się na Litwie i przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię zakończy się w Grecji. Na moment publikacji filmu w Polsce wybudowanych jest już 285 km drogi, w budowie jest około 270 km, natomiast w planach kolejnych około 123 km. Dziś zajmiemy się odcinkiem od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica długości nieco ponad 10 km. W ramach kontraktu zostanie wybudowana droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. Trasa zacznie się na węźle Rzeszów Południe na połączeniu S19 z drogą wojewódzką 883, czyli trasą południową w Rzeszowie. Po kilku kilometrach po obu stronach trasy budowane są parkingi w Lutoryżu. 2 km dalej na południe będzie wjazd i wyjazd z tuneli, których długość wynosić będzie nieco ponad 2 km. Zaraz za parą tuneli znajdować się będzie węzeł Babica na połączeniu S19 z drogą wojewódzką 988 oraz dotychczasową DK19. Wartość projektu wynosi ponad 3 miliardy złotych. Zapraszam na rozmowę o tej trasie. Dyrektor kontraktu Krzysztof Michalak. Znajdujemy się w tej chwili na budowie drogi S19 w okolicy Rzeszowa, a konkretnie od węzła Południe do węzła Babica. Ten odcinek ma długość około 10,3 km. Realizowane tutaj są obiekty mostowe, droga ekspresowa o standardowej szerokości, ale to, co jest istotne na tym zadaniu, to jest tunel, którego długość wynosi 2 km 255 metrów, a średnica tunelu wynosi 15,2 metra. Można podkreślić, że jest to największa średnica realizowanego obecnie tunelu w Polsce. Jeśli chodzi o realizację tego tunelu, to odbywa się ona za pomocą maszyny TBM. Nie jest to metoda klasyczna, górnicza, tylko właśnie za pomocą takiej maszyny, która jest takim systemem różnych urządzeń. Między innymi na początku tej maszyny znajduje się tarcza, która wierci tunel, ale składa się również z agregatów prądotwórczych, pomp, systemów wentylacyjnych, pomieszczeń magazynowych, a także systemów i urządzeń odpowiadających za transport urobku, jak i też transport obudowy. Żeby rozpocząć budowę takiego tunelu, najpierw należało wybudować portale po stronie południowej, a następnie po stronie północnej. To jest miejsce, w którym odbywa się początkowo montaż całej maszyny i w miejsce, w którym rozpoczyna się drążenie po jednej stronie, a po drugiej jest miejsce, w którym maszyna wychodzi z górotworu. Jeśli chodzi o fazy pracy takiej maszyny, wyróżniamy dwie fazy. W pierwszej fazie tunel drążony jest za pomocą obrotowej głowicy skrawającej, która przesuwa się w stronę górotworu za pomocą siłowników hydraulicznych. To, co jest ważne, głowica tej tarczy wyposażona jest w ostrza, noże oraz dyski tnące wykonane ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości. Na tarczy również zamontowane są dysze i to one wstrzykują wodę albo plastyfikatory w zależności od tego, czy górotwór, czy też urobek należałoby uplastycznić, czy też zagęścić.
W następnej kolejności urobek gromadzony w komorze roboczej równoważy parcie górotworu oraz wód gruntowych na tarczy. Usuwanie urobku odbywa się za pomocą przenośnika ślimakowego na taśmociąg, który wydostaje urobek poza wydrążony tunel. W drugiej fazie odbywa się budowa konstrukcji tunelu, czyli tak naprawdę tarcza w pewnym momencie się zatrzymuje, a zatrzymuje się po wydrążeniu około 2 metrów tunelu i na tej długości 2 metrów układane są prefabrykaty. Tych prefabrykatów jest w pierścieniu 10 sztuk. 9 takich głównych i na szczycie znajduje się tak zwany klucz. I po ułożeniu takiego pierścienia maszyna się od niego odpycha i ponownie zaczyna drążyć. No i tak od pierścienia do pierścienia. Ile takich pierścieni jest? No, jeśli mamy długość 2200 metrów, pierścień ma 2 metry długości, więc łatwo to obliczyć, że mamy 1100 pierścieni i teraz w każdym pierścieniu jest 10 prefabrykatów, więc na jedną nawę tunelu potrzebujemy aż 11 000 prefabrykatów. I te prefabrykaty były tutaj produkowane w specjalnej hali. One są w tej chwili zmagazynowane przed tunelem i transportowane wozami specjalnymi do wnętrza tunelu i przekazywane na maszynę, która stopniowo je układa. To, co również jest istotne i warte zauważenia, to to, że maszyna nie drąży cały czas. Oczywiście potrzebne są przystoje technologiczne, w których następuje wymiana ostrzy, dysków tnących, przedłużanie urządzeń, takich jak średnie napięcie, takich jak wentylacja. To wszystko powoduje, że co 2-3 tygodnie jest potrzebny przestój około tygodnia, tak żeby wszystkie te elementy posprawdzać, powymieniać, między innymi łożyska również podlegają kontroli i inne elementy urządzenia. Jeśli chodzi o technologię drążenia, to warto by było dodać, że została ona wybrana ze względu na trudne warunki geologiczne. To jest tak naprawdę górotwór, który cechuje się silnym zaangażowaniem tektonicznym. Co to oznacza? To oznacza, że masyw skalny został silnie zniekształcony przez dawne ruchy tektoniczne. Taki górotwór utracił swoją pierwotną strukturę. Występują silne spękania. Masyw jest pocięty wieloma uskokami, szczelinami, płaszczyznami poślizgu. To powoduje, że występuje zmienna wytrzymałość skały, a parametry tej skały są nieprzewidywalne. W szczelinach skały jest duża migracja wód, która się przedostaje poprzez różne pęknięcia. I teraz, dlaczego to jest ważne ze względu na technologię? Technologia TBM, Tunnel Boring Machine, jest obecnie bardzo powszechną technologią, ale bezpieczną. Wyobraźmy sobie, gdyby w takich warunkach, gdzie jest właśnie to silne zaangażowanie tektoniczne, czym to się charakteryzuje? Ja bym powiedział to tak, że skała nie jest jednolita, tylko jest zmiażdżona. A jak jest zmiażdżona, to występują kawałki skał, które mają charakter krawędzi ostrych i przy takim klasycznym wykonywaniu tunelu zawsze istniałoby niebezpieczeństwo, że pewne skały mogłyby się osunąć, mogłyby być zwały, wewnętrzne osuwiska, które by stanowiły niebezpieczeństwo dla pracujących ludzi. TBM jest w tej kwestii bardzo bezpieczna, chociaż też oczywiście muszą być wypełniane wszelkie przepisy BHP podczas pracy tej maszyny. To, co warto by było powiedzieć, to to, że jesteśmy w obszarze tak zwanego fliszu karpackiego. To oznacza, że mamy grunt, który można by było sobie wyobrazić, że jest w postaci takiej kanapki, tak? Czyli mamy warstwę skał, które są bardzo twarde, i za chwilę następna warstwa z gruntu miękkiego, łupki na przykład, i kolejna warstwa skał twardych. Co to oznacza skały twarde? No proszę sobie wyobrazić, że na przykład beton do budowy mostów często osiąga wytrzymałość na ściskanie około 60 megapaskali. Tutaj, jeśli chodzi o wytrzymałość takiej skały, osiąga ona parametr dwukrotnie większy, więc można sobie wyobrazić, jak twarda jest ta skała. Tak, i teraz jak wygląda praca takiej maszyny w takim obszarze silnie zaangażowanym tektonicznie? No, stanowi jedno z największych wyzwań inżynierskich. Dlaczego? Dlatego, że drastycznie zmienia warunki pracy tarczy. TBM najlepiej pracuje, kiedy jest przewidywalność mas skalnych, kiedy jest właśnie ten jednolity górotwór. No tutaj tak nie ma. Te uszkodzone, zmiażdżone skały o dużych spękaniach całkowicie dezorganizują proces drążenia i mogą pojawić się problemy. Jakie to są problemy? No, na przykład może być to zablokowanie tarczy, tak? Ponieważ różne bloki skalne ze strefy uskokowej mogą zakleszczyć tarczę po prostu, tak?
zwały do czoła tarczy, niestabilne, spękane skały mogą w sposób niekontrolowany obsypywać się przed tarczą i powodując osiadanie terenu na powierzchni górotworu. Co jeszcze zagraża operatorowi? Na pewno są to gwałtowne napływy wody. Strefy tektoniczne w górotworze działają jak kolektory wodne. To właśnie tam woda znajduje się w tych przestrzeniach skał i zmagazynowana ta woda, która jest poddawana ogromnym ciężarowi całego górotworu, wywiera ogromne ciśnienie. W momencie, kiedy tarcza wchodzi w taką strefę, no to jest momentalnie maszyna zalewana wodą, czyli są obszary, w których wody może nie być w ogóle, a w innym miejscu tej wody jest bardzo dużo, tak? Więc to powoduje, że jest nierównomierny nacisk i maszyna przechodzi przez skrajnie różne skały, na przykład, tak jak powiedziałem, bardzo twardą, a innym razem zmiażdżoną. Jaki to ma wpływ na technologię? Przede wszystkim operator musi być bardzo czujny, tak? bo raz musi wywierać parcie i ciśnienie maszyny w sposób jednostajny, gdy jest w takim przewidywalnej, jednolitej skale. W drugim momencie, jak przechodzi właśnie w te strefy skał zmiażdżonych, musi bardzo gwałtownie reagować i regulować to ciśnienie maszyny. Tak? To jest jedna kwestia. Druga, proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy maszyna przechodzi przez te zmiażdżone skały, no to jest ogromne jej zużycie. Ona wchodzi w bardzo duże drgania, więc to są kwestie, z którymi tutaj my się mierzymy. Musimy też zwrócić uwagę na to, że jesteśmy w rejonie polskim, w którym zaczęła się cała era ropy. Jest ropa, to gaz. No i powiedzmy, jesteśmy w takiej odległości, w której nie spodziewano się, że w tym górotworze taki czynnik wystąpi. A wystąpił. To wyszło podczas już wykonywania prac. To spowodowało, że maszyna podczas montażu musiała zostać zatrzymana i część urządzeń, parametrów musiała zostać zmodyfikowana, wymieniona po to, żeby były to urządzenia, które na przykład nie wywołują iskier, tak, żeby nie powodować niebezpieczeństwa dla pracowników, więc wykonywane prace są tutaj w tak zwanym reżimie metanowym. Tak? Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni, nie mogą sobie pozwolić na uchybienia w postaci, nie wiem, palenia papierosów, czy muszą posiadać przy sobie urządzenia, które chronią ich zdrowie i życie. To, co jest również istotne, to to, że inwestycja jest na tyle zaawansowana, że była bardzo długo przygotowana przez inwestora i później został ogłoszony przetarg, podpisana umowa. To wszystko się wydarzyło w 2020 roku. Wtedy my jako spółka złożyliśmy ofertę na realizację tego kontraktu. 2020 rok, no to proszę sobie wyobrazić, że był to czas przed właściwie pandemią, tak, czy w trakcie pandemii. Również przed wybuchem wojny na Ukrainie. I teraz to, co jest dla nas ważne, to to, że przez ten czas bardzo dużo się zmieniło w zakresie takiej ekonomii, gospodarki światowej. Tak? Sam wzrost inflacji od 2020 do obecnego roku to jest 50%. Tak to wygląda. Dla porównania, żebyśmy to sobie jakoś zestawili, to proszę sobie wyobrazić, że budowa domu jednorodzinnego w 2020 roku za metr kwadratowy do stanu deweloperskiego kosztowała 2,5 tysiąca, 3 tysiące za metr kwadrat. Dzisiaj jest to koszt 6,5 tysiąca do 7 tysięcy złotych, więc to są rzeczy, które również w takim aspekcie ekonomicznym nas zmuszają do pewnych jakichś takich wyzwań. Jakie jeszcze inne ważne elementy są wzdłuż tego odcinka? Oprócz tunelu budujemy tutaj szereg innych obiektów, przede wszystkim są to obiekty mostowe. Można powiedzieć, że gdybyśmy mieli porównać tą inwestycję do innych inwestycji drogowych, dróg ekspresowych, to dominują tutaj obiekty. Tak? To oczywiście jest związane z ukształtowaniem terenu. Mamy już tutaj, można powiedzieć, charakter górski inwestycji. To właściwie ciągnie się do samej granicy ze Słowacją. Tak? Tutaj inne odcinki również mierzą się z podobnymi problemami w zakresie ukształtowania terenu, stąd też obiekty są o znacznych długościach, a przede wszystkim o wysokich podporach. Gdybyśmy mieli to porównać do inwestycji realizowanych na terenach płaskich, no to tam dominuje branża drogowa, tutaj dominuje branża mostowa plus właśnie ten tunel, który jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Na początku odcinka przed tunelem jest para mopów, tak? Coś można powiedzieć o tych mopach? To jest oczywiście miejsce obsługi podróżnych i jest to standardowe miejsce, w którym podróżni będą mieli szansę
zatrzymać się podczas podróży, odpocząć, no i również w jakiś sposób podziwiać krajobraz wraz z konstrukcjami inżynierskimi. I z tego co poczułem, to z takich ciekawostek właśnie przy MOP-ie i przy tunelu są lądowiska dla helikopterów, tak? Tak, taki element jest, stanowi wyposażenie tunelu. Zawsze przy konstrukcjach tunelowych największe niebezpieczeństwo stanowi ewentualny pożar w tunelu związany, nie wiem, z pożarem jakiegoś pojazdu, tak? To jest najistotniejsza kwestia, która poprzez system różnych kamer, czujników jest kontrolowana w tak zwanym budynku CZT, czyli Centrum Zarządzania Tunelu, który będzie wyposażony w ścianę wizyjną i operatorzy będą mieli informacje bezpośrednio, co się dzieje podczas użytkowania takiego tunelu. Jeśli doszłoby do jakiegoś takiego niebezpieczeństwa, to oczywiście tego typu lądowiska mają zapewnić jak najszerszą ochronę dla użytkowników. Maksymalna prędkość wiercenia, jaką udało nam się osiągnąć w takim systemie dobowym, wyszła 28 metrów. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie zawsze jest to możliwe z różnych przyczyn, ze względu właśnie na charakter górotworu, na urządzenia, które należy wymieniać. To nie oznacza, że każdego dnia wiercimy 28 metrów. Dążymy do tego, żeby osiągnąć średnie tempo wiercenia około 9 metrów na dobę. Jedna nawa została wykonana, zakończona w grudniu. Następnie maszyna była modernizowana. Te doświadczenia, które uzyskaliśmy podczas wiercenia pierwszej nawy, pozwoliły na odpowiednią właśnie modyfikację maszyny, tak żeby w tej drugiej nawie to wiercenie przebiegało bardziej sprawnie. Tak, zaczęliśmy w drugiej połowie czerwca 2026 oczywiście i na początku sierpnia jesteśmy na 450 metrze. Na całej budowie, w zależności od potrzeb, tak, no bo są realizowane wszystkie branże, tak, no ale skupmy się tutaj na samej maszynie TBM i oczywiście pracach, które wspomagają realizację drążenia tunelu, tak, no to możemy powiedzieć, że na zmianę jest to około 60 osób. Zdecydowanie jest to towarzystwo międzynarodowe. Sama maszyna pochodzi od spółki Acciona z Hiszpanii, więc dominują tutaj pracownicy z Hiszpanii, ale nie tylko. Maszyny są obsługiwane również przez innych osób z innych krajów. Kontynuujemy podróż po S19. Teraz moim gościem jest... Piotr Kołodziejczyk, kierownik robót mostowych do spraw tunelu. Możesz powiedzieć, gdzie jesteśmy i co tu się Jesteśmy na odbywa? portalu północnym. W tej chwili tutaj mamy wydrożoną nawę tunelu, a po tej stronie mamy nawę, którą w tej chwili wykonujemy. Drążymy. Tarcza TBM jest w środku. Tu widzimy teraz mociąg, którym wydobywamy urobek do zbiornika McPit, gdzie jest dodawane wapno i wywożony jest do pobliskich miejsc składowania. To są te rury, którymi dostarczamy w cudzysłowie media do maszyny, czyli taka pępowina, żeby maszyna mogła funkcjonować. I co 4 ułożone, wydrążone i zbudowane takie ringi, ta linia jest wydłużana. To jest tak, woda do chłodzenia, brudna woda, grout to jest taki, bo maszyna jak drąży, to drąży więcej niż układa tunelu. Nie? Robi tak zwaną pustkę pomiędzy drążeniem a ułożonym tunelem. Nie? I to jest wypełniane grautem. Graut to jest mieszanka bentonitu, polimerów, przyspieszacza bądź opóźniacza, czyli tworzy taką skorupę dookoła wybudowanego tunelu. Jest 16 takich, można powiedzieć, schematów. Zależy, jak chcemy skręcić tunelem, to tak ustawiamy klucz, żeby skręcić, trzymać się po prostu niwelety, którą drążymy. Co jakiś czas jest taki ring opomiarowany, no nie? To jest, który z czujnikami, tensometrami, który przekazuje później dane do projektanta, jak jest napór, jakie są przemieszczenia akurat tego ringu. Co 50 metrów mamy pobór wody, że w razie pożaru możemy zacząć gasić i mamy te węże strażackie. Tam jest taka skrzynka na łączenie kabla, czyli co 150 metrów wydłużamy kabel i łączymy go i dokładamy. No. Tak samo taśmociąg jest wydłużany co 250 metrów. Są ładowane takie kasety w magazyn taśmociągu. Teraz każdy z nas ma ten aparat ucieczkowy, bo robimy w takim zakładzie ruchu, czyli w takiej mini kopalni
i jest ryzyko, że wystąpi duże stężenie metanu. Taki jeden tubing ma 2 metry, no nie? Czyli jeden advance, tak zwany wykop, to mamy 2 metry i dokładamy obudowę. Nie? Co 6 metrów dokładamy rury, czyli wydłużamy tą taką pępowinę. No nie? Żółty rękaw to jest lutniociąg, który dostarcza świeże powietrze na przodek maszyny i na zasadzie tłoka brudne powietrze jest wypychane na zewnątrz tunelu. W tej chwili dojeżdża do nas taki MSV-ka, to jest taki multicar, w którym ładuje się jeden cały ring plus rury bądź inne media, bądź komponenty, które są potrzebne do drążenia. Tu jest miejsce szybkiego rozładunku, czyli tutaj mamy takie siłowniki, które mogą podnieść te wszystkie segmenty i MSV-ka może wyjechać z powrotem po następnym. Tu są pompy takiego smaru na szczotki, czyli uszczelnienie tarczy, bo tarcza jak buduje ring, to później się z niego wysuwa, no nie? No jak się wysuwa, to jest takie uszczelnienie z tyłu na ogonie. Tutaj jest astronawa, taki można powiedzieć próżniowy dźwig, suwnica. No nie? To Hiszpanie nazywają to astronawą. No i teraz po kolei będzie podawał tam, a tam to będzie przesuwane. No, to jest stanowisko takiej tłoczenia grautu, czyli to co mówiłem, tej uszczelnienia tej obudowy i uzupełnienia annular gapu, czyli nadwykopu takiego. Nie? Tu są takie 2 przynośniki ślimakowe, czyli śruby rzymskie, które z przodku wybierają urobek. Nie? I ten urobek wpada tutaj do tej komory na taśmociąg i taśmociągiem na zewnątrz. Tam są siłowniki, od których się odpycha maszyna. To jest erektor, czyli taki też suwnica, czy dźwig 360 stopni się obraca i on zasysa na dole tam, no nie? Zasysa jednego tubinga, siłowniki odjeżdżają, wkłada ją w odpowiednią pozycję, siłowniki dociskają go i zjeżdża po kolejny kamień. Nie? I tak po ułożeniu całego ringu, później maszyna zaczyna drążyć i odpychać się i budować kolejny. Tam jest też stanowisko do wydłużania taśmociągu. To jest rescue chamber, czy takie komory ratunkowe, czyli jak jest pożar albo na maszynie, albo zagrożenie metanem, no to tutaj pracownicy się chowają, to jest szczelne wszystko i czekają na ekipy ratunkowe. No. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam do dyskusji. Napiszcie, co sądzicie o budowanej drodze ekspresowej S19. W drugiej części materiału, która pojawi się niebawem, omówiony zostanie drugi odcinek. Dziękuję wykonawcy prac Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie oraz nadzorowi za możliwość zobaczenia tej niesamowitej budowy. Pozdrawiam, Radek. Klucz i resztę nam wydaje nas podawczy i na koniec daje też klucz.